Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziękuję za wiele pochlebnych komentarzy i słów. Szczególnie wielkie zainteresowanie jest poradami weterynarza Tomka Klimczaka. Przypomnę w dzisiejszym odcinku jeden z wywiadów, które wcześniej został z nim zrobiony. W komentarzu możecie też zadawać pytania, na jakie chcielibyście usłyszeć odpowiedzi, ponieważ myślę, że uda się znowu przeprowadzić jakiś wywiad. Także zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Witamy kolegów hodowców i wszystkich sympatyków kanału. Dziękuję za zainteresowanie i dziś ponownie odwiedzamy Tomka Klimczaka. Dobry wieczór. Któremu chciałem zadać kilka pytań, o które prosili mnie hodowcy w komentarzach czy w telefonach. Także pierwsze pytanie dotyczy zielonego kału, czyli jakie są przyczyny zielonego kału, z czym może być związany, bo hodowcy czasami się z takim problemem spotykają. Wiemy, że dobry kał to oznaka zdrowia, więc zielony kał niepokoi, aby tu. Czyli tak, pomijając w ogóle jaka jest przyczyna tego, etiologia tego, że ten kał ma ten kolor zielonkawy. Czyli ten zielonkawy kolor kału kału moczu bierze się z barwników żółciowych, czyli z żółci, która jest wydalana z kałem. Czyli tak, żółć jest wydzielana przez wątrobę, większość jest resorbowana, czyli z powrotem wchłaniana w jelicie, a to, co zostaje, jest wydalane z kałem na zewnątrz. I teraz tak, w normalnych okolicznościach 70-80% żółci jest resorbowana, tylko te 20% zostaje wydalane z kałem. No i to jest tak mało, że ten kał jest albo ma zabarwienie brązowe, bo tej żółci jest za mało, żeby to barwić na zielono, albo po prostu ma jakiś tam delikatny taki zielonkawy odcień. Jeżeli ten kał zaczyna być już taki jasno-zielony, no to w tym momencie mogą być różne przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest taka, że może być choroba wątroby, która powoduje, że tej żółci jest wydzielane za dużo. Czyli podrażnienie wątroby, czyli wszystkie leki, jakieś zatrucia, zapalenia wątroby, czyli przyczyny, które powodują nadmierne wydzielanie żółci. Kolejna rzecz to jest, a z drugiej strony może być problem taki, że może ta żółć nie być wchłaniana. I to jest częstsza przyczyna. Czyli jeżeli mamy do czynienia z zapaleniem jelit i uszkodzeniem tego nabłonka resorpcyjnego w jelitach, no to w tym momencie wątroba normalnie żółć wydziela. Ta żółć nie jest wchłaniana w jelitach, jest wydalana na zewnątrz. I to jest raczej główna przyczyna, ponieważ bo tutaj wszystkie przyczyny, które powodują zapalenie jelit, powodują zaburzenia wchłaniania żółci i w konsekwencji barwienie kału na zielono. I tu mamy tak, na przykład choćby na sam początek robaki, pasożyty, szczególnie na przykład kapilarie. Kapilarie to są takie malutkie pasożyty 4-5 mm, które żyją bezpośrednio na błonie śluzowej jelita. No i drażnią cały czas powodują stan zapalny jelita, uszkodzenia tego nabłonku resorpcyjnego. No i w tym momencie ten kał, tak samo mówię, zresztą przy glistach tak samo, tylko tam jest akurat glisty może są większe, bardziej okradają tego gołębia substancji odżywczych, a mniej uszkadzają jelita niż kapilarie. Także i w tym momencie już będziemy mieli kał zabarwiony na zielono. Kolejną przyczyną może być, przy salmonelozie na przykład. Często też jest kał zabarwiony na zielono i przy salmonelozie właśnie przeważnie nie ma takiego lania, tylko jest właśnie kał taki zielonkawy. Podobny zresztą jak przy robakach. Przy robakach jeszcze też można zauważyć, na przykład czasem jak przynoszą hodowcy kałomocz do badania, to czasem już widać, że on jest taki zielonkawy i taki ciągliwy, tak jakby śluz tam, taki śluzowy. To w tym momencie już też daje to często przy robaczycy taka jest konsystencja tego kału. Oprócz tego jeszcze zielonkawy kał wiadomo jeżeli gołąb nie je. No to znowu tu jest odwrotna sytuacja. Gołąb nie ma pęcherzyka żółciowego, więc żółć u niego jest wydalana cały czas, wydzielana. Cały czas spływa przewodem żółciowym do jelita. Nie jest magazynowana tak jak u ludzi na przykład, nie? Czyli jak gołąb nie je, to ta żółć i tak cały czas do jelita spływa. Nie ma pokarmu, czyli nie miesza się z treścią pokarmową. Dlatego ten kał, który jest wydalany, w głównej mierze jest mało treści pokarmowej, zawiera procentowo w tym momencie więcej tej żółci, dlatego jest taki jasno-zielonkawy kolor. To jest taki kał głodowy tak zwany. I on tak samo może być jasno-zielony. Czyli tak reasumując, wszelakie przyczyny
uszkodzenia podrażnienia wątroby, uszkodzenia zapalenia jelit powodujące zaburzenie resorpcji wchłaniania jelitowego, no i kał głodowy tak samo, czyli wiadomo, jeżeli go na przykład nie je, jest chory, ma, nie wiem, jakąś chorobę młodych czy coś takiego, nie idzie do jedzenia, czy jest po locie na przykład przegłodzony, no to ten kał może być zielonkawy. Nie? No tak, bo hodowcy, którzy robią tak zwane kuracje głodowe czy marchewkowe po zimie, to właśnie chyba traktują to jako oczyszczanie, a to po prostu jest kał głodowy, tak? Tak, te zielonkawe kał to jest kał głodowy, no też do końca się nie zaleca właśnie czegoś takiego, bo generalnie właśnie ptaki, które nie mają tego pęcherzyka żółciowego raczej nie powinny głodować. Bo jest to tak, że ta żółć, wiadomo, ona później, jak jest, no nie jest rozcieńczona tą treścią pokarmową, to może drażnić jelita, czyli może powodować jakieś właśnie stany zapalne z samej tej żółci, która tam spływa do jelita. No nie zaleca się generalnie takich długotrwałych głodówek u zwierząt, które nie mają tych pęcherzyków żółciowych. Nie? No ma jakieś to uzasadnienie, że gołąb się oczyści z jakichś robaków, złogów i tak dalej? Znaczy ja tego raczej nie stosuję takich terapii. Znaczy kiedyś to bardziej chodziło o to, żeby może wyłapać te gołębie, które już na przykład są zarobaczone, czy mają jakieś wiadomo, na przykład jeżeli poddamy gołębia stado głodówce, no to te gołębie, którym coś dolega, no to wiadomo schudną bardziej niż te inne, w większym stopniu to odczują. No i możemy takie gołębie wtedy wyłapać i ewentualnie usunąć. Natomiast jakichś zdrowotnych skutków to tutaj raczej bym się nie dopatrywał. Pozytywny zdrowotny skutek dla stada, jeśli usuniemy słabe, Tak, ale generalnie nie leczy tych nie. w żaden sposób. No. Czym innym jest to, że wiadomo, trzeba na przykład przed sezonem lęgowym, tak żeśmy też mówili, że te gołąbki muszą, niedobrze jest jak te samiczki są zatuczone, ale no, akurat taka radykalna głodówka to nie jest dobry pomysł. A jak gołąb przylatuje z lotu, to ten kał też jest po prostu od głodu. Tak. No wtedy w całą niedzielę praktycznie nie je. Dochodzi do tego jeszcze stres. Może być troszkę wodnisty, no ale głównie to jest przyczyna to, że właśnie nie jadnie. Tak jak już tak lotów poruszam temat, a czasami gołąb zrobi na biało, to jakby wypróżni się też po locie. No białe to są moczane, bo u gołębi układ wydalniczy i układ pokarmowy, czyli układ moczowy są połączone, czyli moczowody schodzą po prostu do kloaki i te białe, ta frakcja biała na kołomoczu to jest właśnie frakcja moczowa, to są moczane. Czyli po prostu tak samo na przykład jak nie wiem, znowu jak jest na przykład gołębie leją, czyli jest ta biegunka, znaczy właśnie to co my nazywamy biegunką to naprawdę jest wielomocz, czyli takie jak tylko jest taka paróweczka i dużo wody wokół tego, no to ta frakcja kałowa to jest ta paróweczka, a ta woda to jest mocz. Czyli po prostu znowu jeżeli są podrażnione nerki, no to w tym momencie mamy lanie i wtedy to jest takie białe, czasem może być, jak jest na przykład uszkodzona jeszcze do tego wątroba, to wtedy może być taki nawet kolor tych moczanów może być żółty. To wtedy jest bilirubina, która już jest, jak jest podniesiony poziom bilirubiny, wydalana jest z moczem wtedy, to wtedy to co jest normalnie białe, te moczany mogą nawet żółtawą barwę przyjmować. To już jest taki bardzo zły objaw. Jeżeli jest właśnie ten kał taki, to co powinno być białe jest żółte, to znaczy, że nie dość, że mamy uszkodzone nerki, to jeszcze mamy uszkodzoną wątrobę do tego. Czyli w czasie lotu, że po prostu będzie go mocno nadwyrężał. To się przeważnie dzieje przy jakichś chorobach, przy parameksowirozie tak się może stać, przy jakimś zatruciu silnym. To raczej tak. Kolejne pytanie, jakie chciałbym Ci zadać, to chodzi o dyszenie gołębi. Czasami gołębie po prostu dyszą, otwierają dzioby. Nie zawsze się to dzieje też, bo czasami w upały, ale generalnie jeśli pogoda, że tak powiem, jest sprzyjająca,
to co może być z tym związane? Czyli tak, no, te dyszenie gołębi to jest po prostu, czyli te drogi oddechowe, chore, znaczy tak, jak zaczyna się wiosna, zaczynają się wiosenne obloty, 5 telefonów dziennie, co na drogi oddechowe podać, bo gołębie dyszą po oblocie. Także najważniejsze jest to, że pamiętajmy o tym, że to dyszenie to jest głównie objaw słabej formy u gołębi. To wcale nie musi być objaw chorych dróg oddechowych. Czyli to jeżeli, no tak samo jak, wyobraźmy sobie, teraz te gołębie przez pół roku są zamknięte, my zaczynamy je na wiosnę oblatywać, to po prostu one nie mają kondycji. Jak nie ma tej kondycji, zrobi parę tych kółek, jest zmęczony, otwiera ten dziób, dyszy przez ten otwarty dziób. I tak mówię, to nie ma nic wspólnego z drogami oddechowymi. Także jeżeli, generalnie jest tak, że jeżeli by to w przypadku chorób dróg oddechowych, no muszą być jeszcze jakieś objawy inne, czyli jakieś, nie wiem, brązowe spojówki, jakieś zapalenia, brązowe woskówki, zapalenia spojówek. Jak się patrzymy na tego gołębia, delikatnie gdzieś tam odstaje jakieś piórko pod okiem, czy tam w okolicach uszu gołębi, tych otworów słuchowych u gołębi. Także sam objaw tego ziania, tego dyszenia, to w ogromnej mierze to jest brak formy i oczywiście jakieś inne przyczyny, które mogą być też na przykład, nie wiem, w układzie pokarmowym, czyli na przykład zarobaczenie, jakaś kokcydioza, grzybica na przykład, choćby kandydioza. Czyli wszystko, co powoduje, mało tego, na przykład gołębie, jeżeli młode gołębie na przykład zaczynają chorować na choroby młodych i no wiadomo, jest wtedy ból brzucha, są osłabione, no to zaraz tak samo przy tym osłabieniu też, jak zrobimy wtedy oblot, to pierwsze co będziemy widzieć, że te gołębie też dyszą, że szybciej się męczą. Także po prostu każda rzecz niezwiązana, osłabiająca gołębia, a nie związana z układem oddechowym, tak samo powoduje to dyszenie. Także rozumiem, że na wiosnę po prostu brak kondycji, otłuszczenie tak samo. To jest główna przyczyna. Te mięśnie nie trenują, więc nie są w pełnej formie, więc czasami wystarczy parę oblotów, odpowiednia karma, dieta, Dokładnie. żeby po prostu doszły wagowo do siebie i jakieś odżywki na poprawę formy, nie wiem, karnityna, żeby które przepaliły ten tłuszcz. Można jakiś ziołowy środek faktycznie na oczyszczenie tych dróg oddechowych, ale no nie trzeba na pewno od razu antybiotyku tutaj używać, bo to nic nie daje. A mało tego, jeszcze można nawet tę formę nam pogorszyć. Część osób teraz zastanawia się nad kuracjami przed parowaniem, kuracji na rzęsistka. Czy taka kuracja zaburza płodność? Znaczy to jest tak, teoretycznie metronidazol ma wpływ czy ronidazol ma wpływ na plemniki generalnie, z tym, że ja na przykład wcześniej jak hodowałem gołębi rasowych, czy tam kilkanaście lat temu, to zawsze robiłem tak, że na przełomie koniec maja, początek czerwca, czyli przed takim tym trzecim lęgiem, robiłem taką kurację właśnie na metronidazolem wtedy przeważnie. No bo zawsze jest tak, że ten pierwszy lęk jest bardzo udany, drugi jest udany, później już znowu w lecie znowu dochodzą, w lipcu szczególnie, te duże amplitudy, wysokie temperatury i żeby to uprzedzić właśnie, to robiłem sobie taką kurację. I powiem szczerze, że nie zauważyłem jakiegoś wpływu takiego, jeżeli chodzi o lęgi, żeby tam na przykład wtedy było jakieś więcej tych niezalężonych jaj. Teoretycznie zaburza płodność, a w praktyce nie było to zauważalne. Nie było to zauważalne, aczkolwiek na przykład lewamisol, który na przykład nie ma takich opisanych gdzieś, że to jest na odrobaczeniu taki środek, który nie ma gdzieś tam w ulotce, że może powodować coś takiego, to po chlorowodorku lewamisolu często się zdarza tak, że jak się zrobi właśnie odrobaczenie za blisko lęgów, to są na przykład przypadki, że gołębie młode na przykład są zaburzenia na przykład tego typu, że nie wciągają na przykład młode, mają niepowciągane pępki albo jakieś problemy z wykluciem się, to coś takiego obserwowałem. Także i to już kiedyś tam u siebie i też wśród hodowców, jak na przykład zgłaszali, że mieli takie problemy jakieś tam okołolęgowe, a później w wywiadzie czym odrobaczali, no to się okazało, że chlorowodór nie lewamisolu, nie? To teraz jeśli powiedzmy przed lęgami nie robimy tej kuracji na rzęsistka, a mamy gołębie młode przy gołębiach lotowych, czy w czasie sezonu po odłożeniu młodych robić kurację? Bo wtedy się ten rzęsistek trochę może namnożyć i jaki to by miał wpływ na loty? Tak, ja myślę, że po prostu to trzeba kontrolować. No jeżeli jest zbadać. Zbadać sobie po prostu, jeżeli te rzęsistki są pojedyncze, to nie trzeba z tym robić nic. Jeżeli jest tego faktycznie dużo, no to w tym momencie by trzeba było podać. Bo stosowanie antybiotyków w ciemno, to cały czas się uodparniamy. Teraz zauważyłem, że dawki, które są na niektórych lekach, tak naprawdę są to już kilka razy przedawkowane tak by, nie? Kilka razy wyższe niż kiedyś się stosowało. Kilka razy wyższe, że po prostu nie są opakowania zmieniane, a okazuje się, że te stare dawki nie działają. Dokładnie. I że zalecane dawki, gdzie się tam spotka, a bieżące,
to są 2-3-krotnie wyższe niż dawki, które były kiedyś podane na Dokładnie. opakowaniu. No same na przykład, świetny przykład jest tutaj no, choćby ronidazolu samego. Na przykład trichonidazol, który ma dawkowanie 3 gramy na litr, czyli tam na gołębia to wychodzi jakieś 3 gramy na litr ronidazolu 6%, bo tam jest 60 mg w gramie, to jeżeli damy, przepraszam, tam jest dawkowanie gram na litr. W trichonidazolu jest dawkowanie gram na litr. Saszetka 3 3 gram na 3 litry wody, bo to akurat pamiętam. Czyli wtedy w saszetce mamy 180 mg. Jeżeli to wlejemy na 3 litry wody, no to w zimie to wypije powiedzmy jakieś, niby według założenia to powinno być 60 gołębi, ale wypije to 80. To jeżeli podzielimy sobie te 180 mg przez 80 gołębi, to wyjdzie nam jakieś, nie wiem, 2,5 mg na gołębia. A dzisiaj zalecona dawka to jest minimum 10 mg ronidazolu na gołębia na dzień, żeby cokolwiek w ogóle to zadziałało na te rzęsistki. Czyli trzeba pamiętać, bo gołębie w różnym okresie piją różną ilość wody, tak? I właściwego stosowania leków. W lato wypiją go więcej wody, a w zimę te dawkowanie na 2 litry wody, czy na litr wody, to jest takie przelicznik symboliczny, że na 20 gołębi, tak? Zawsze dawka na litr to jest na 20 gołębi. I to powinniśmy sobie przeliczać. Jeśli te 20 gołębi nam wypije mniej, to znaczy, że daliśmy za słabą dawkę. Dokładnie. Musimy do danego okresu sobie to dostosować. Tego też wielu hodowców nie wie, tylko, że tak powiem, podają ściśle, jak pisze na ulotce, a to nie jest tak proste do określenia, nie? Bo w lecie na przykład, znaczy tak samo przy parameksowirozie, nie? Przy parameksowirozie na przykład gołębie piją 50 gołębi potrafi wypić 7 litrów i teraz jeżeli ktoś na przykład jeszcze myśli, że to ma jakąś, nie wiem, chorobę młodych i zastosuje jakiegoś miksa takiego antybiotykowego z 3 antybiotyków, poda tę dawkę na litr wody, a te 50 gołębi nie wypije te 2,5 litra, tylko 7 litrów, no to w tym momencie po takiej kuracji to zamiast mieć jakiś efekt poprawy u tych gołębi, no to masakrycznie na przykład drastycznie na przykład narasta jeszcze to picie i lanie, no bo dodatkowo jeszcze tymi antybiotykami uszkodzi nerki, nie? To wracając do tego rzęsistka i lotów, to czy w czasie, jak odłożymy te młode w czasie lotów, to jakąś kurację, znaczy mówiliśmy, żeby to przebadać. Raczej kontrolę po prostu. Przebadać i kontrolnie. Jak się poziom, no to w tym momencie raczej wtedy podać. I teraz tak, przed sezonem mamy gołąbki zwykle zamknięte. Tu chodzi o kolejny problem zamkniętych gołębi, syndrom zwichrowanego skrzydła, tak zwany. Jak do tego podejść, jeśli ktoś ma gołębie zamknięte, żeby je rozlatać pod względem wspomożenia tej choroby? Znaczy tak, to jest w ogóle dosyć taka, no powiedzmy, ciekawa i nowa w miarę jednostka chorobowa, bo tak, raz, że nie wiemy do końca, co jest przyczyną, no bo na pewno jest to jakieś podłoże genetyczne, bo są rodziny takie, z których te gołębie ewidentnie z danej rodziny potrafią te problemy z tymi skrzydłami mieć. Teoretycznie żadnego czynnika takiego zakaźnego się tam naukowcy na dzień dzisiejszy nie doszukali, bo robili różne posiewy z tych gołębi, były takie teorie, że to może jakieś paciorkowce, może jakieś pasterelle, aczkolwiek no nie ma jakiegoś wspólnego mianownika, że to jest jakaś tam konkretna bakteria to powoduje, ale z drugiej strony też jest tak, że na przykład znam takie przypadki hodowców, gdzie no nie mieli z tym problemów, a nagle jak się to zaczęło, no to już na przykład co roku to mają. No i to jak to możliwe? No, mieli system podobny lotowania i na przykład przez 10 lat nigdy nie mieli z tym żadnego problemu, a jak już się pojawiły takie przypadki, to co roku takich kilka gołębi zapada na to. No, na dzień dzisiejszy jedynym takim sposobem jakimś zminimalizowania tego, ale też nie 100% niestety, no to jest podawanie tych chondroprotektyków, czyli glukozaminy, chondroityny. Są preparaty takie do gołębi, które zawierają te składniki. Niektórzy używają do ludzi, można do psów stosować takie syropy na nastawy. No myślę, że każda z tych metod jest dobra. No to trzeba tylko pamiętać, że żeby to miało sens, to trzeba to zacząć podawać już przed lotami. To nie tak, że podamy to, jak już nam na przykład jakiegoś gołębia złapie na to skrzydło, tylko po prostu zanim zaczniemy w ogóle obloty wiosenne, 2-3 tygodnie wcześniej już trzeba to zacząć systematycznie podawać. A jak z powrotem do zdrowia, jak już taki gołąb dostanie ten syndrom, czy jest szansa go wyleczyć, żeby wrócił do lotów, czy to raczej już... Znaczy do lotów raczej ciężko, bo jest często tak, że nawet jak nawet zacznie latać, to przy jakimś cięższym locie znowu mu to powróci.
I przede wszystkim taki gołąb, jak złapie, to jak najszybciej go trzeba wycofać z oblotów, czyli nie zmuszać go do latania, najlepiej go zamknąć do celi, żeby jak najmniej w ogóle tego skrzydła używał. Wtedy te preparaty, które mamy na te stawy do całego stada, możemy podawać indywidualnie do dzioba, to na przykład w zależności od dawkowania po 0,3-0,4 ml. Możemy dawać jakieś leki niesterydowe przeciwzapalne, to też można na przykład jakiś meloxicam taki, czy w zaszczyku, czy do psów jakieś syropy są takie na bóle stawów. No i praktycznie tyle możemy zrobić, no i czekać. I czasem jest tak, że 2-3 dni i go to puści, a czasem jest tak, że przez 3 tygodnie nie lata, a czasem nawet to skrzydło zostanie w jakiś tam sposób zwiśnięte. Nie? Znaczy tak, jeśli gołąb wartościowy, no to warto go do rozpłodu wycofać, Ale znowu może to przekazywać. To jest, bo to może być genetyczne. Może być genetyczne. Natomiast wszystko to na tę chwilę są takie domysły, nie? Bo może to być jakaś bakteria, ale nie wiemy jaka, może to być genetyczne, ale czemu kiedyś tego nie było? Też, no wiadomo, problem jest największy taki, bo to gołębie dostają takie, które z siebie dają. Nie? To nie dostaje jakiś gołąb, który tam leci do domu 2 dni, tylko to dostaje taki gołąb, który jednak walczy, nie stara się, żeby jak najszybciej dolecieć. No i problem jest taki, że to też my te gołębie też dość szybko doprowadzamy do formy. No, całą zimę nie latają, później daje się im tę karmę ostrą, zaczynają trenować i przeważnie też to tak. Na przykład częściej łapią samce, na przykład z doświadczenia zauważyłem. Samce, no i właśnie przeważnie w dobrych hodowlach, gdzie jest ta dobra karma, szybko te gołębie do formy dochodzą, zaczynają trenować. Więc tak, lęgi, jakie przygotowanie do lęgów? Jeszcze preparaty, witaminy, żeby te samiczki jajka znosiły i tak dalej. Znaczy tutaj jest problem w sumie tylko, no mówię, pomijając te nasze wszystkie zabiegi, które żeśmy już tam zrobili, lekarsko-weterynaryjne, no to jedynie co trzeba pamiętać, żeby te samice nie były utuczone, bo to jest chyba największy problem później, jeżeli chodzi o to, że na przykład wszystkie te problemy, na przykład, że od pierwszego do ostatniego jajka, od pierwszej samicy, która się tam naniesie do ostatniej mija na przykład 3 tygodnie, to najczęstszą przyczyną właśnie jest to, że są jednak gołębie troszkę zatuczone przez zimę. Dobrze, nie wiem, zrobić jakąś kurację owsem, czy nie wiem, czy wydzielać im to, czy zrobić jakąś, nie, głodówkę to nie, ale no, trzeba troszeczkę te gołębie doprowadzić. No myślę, że każdy ma swoje sposoby, bo to też zależy od sposobu karmienia wcześniej. Bo jedni wydzielają, jedni karmią na pełny karmnik, to tu jest, trzeba by to jako metodę odchudzania zastosować w zależności od tego, jak są te gołębie, podejrzewam, karmione i jaką karmą wcześniej i tak dalej, nie? Dokładnie. A jakieś wapno, jakieś... Znaczy, powiedzmy tak, na pewno jakąś tam, kiedyś na przykład było tak, że witaminy E, czy jakieś tam konkretną witaminę. No ja raczej jestem zwolennikiem takim, żeby po prostu taki zestaw witamin, to jest najprostsze, żeby tam były i witaminy z grupy B, A, D, 3E, no bo to też na te skorupki. Dzisiaj jest taka dostępność tych wszystkich preparatów, że... No Znaczy nie ma co przesadzać, spokojne, nie ma co przesadzać, ale jakaś prosta witamina na okres lęgowy, proste tam kalcium czy... Znaczy najlepiej jakiś taki, no, nie możemy tu jakieś reklamy robić, ale są różne nawet niedrogie zestawy całych witamin, gdzie tam jest wszystko po prostu w jednym. Nie musi być, mówię, konkretna jakaś witamina E, tylko mówię, całe są takie multivitaminy, które mają od tych AD3E przez całe z grupy B plus jakieś pojedyncze aminokwasy i coś takiego wystarczy zastosować. Natomiast jak już te bardziej, bo to by tam, jak już bardziej ważne jest, co się dzieje, jak już się wyklują te młode. Bo wtedy się zaczyna na więcej problemów i wtedy znowu się, zaczynają się problemy, zaczynają się telefony, zaczynają się tam wizyty w gabinecie. Czyli po prostu jeżeli nam jest, to ja sobie to nazwałem taką chorobą lęgów. Po prostu jak gołębie zaczynają przechodzić z tego pokarmu, z tej papki tak zwanej, z tego ptasiego mleczka na pokarm stały, czyli młode mamy gdzieś tam około tygodnia, 10 dni, tak mniej więcej to się zbiega w czasie z obrączkowaniem, to zaczyna być coś takiego, że te gołębie dorosłe zaczynają na początku szukać czegoś tak nerwowo, cały czas szukają, karmy nie chcą jeść, piją dużo wody też wtedy i tylko objadają się tymi gritami. Szukają tylko tych gritów, ememek, mieszanych mineralnych, mówię, karmy nie tchną, tylko by tę mieszankę mineralną i grity. Grit, mieszanka mineralna i woda. Młode automatycznie wtedy zaczną polewać, przestaną rosnąć, piszczą w gniazdach, nakarmione tylko tą wodą z tym gritem. No i też dużo hodowców ma problemy z tym. No oczywiście też pierwsze błędne diagnozy najczęściej to są takie, że to jest jakaś choroba bakteryjna i podaje się antybiotyk, ale to akurat nie ma nic związanego, nie ma żadnego związku z żadnymi bakteriami, ani z żadną salmonellą, ani paramyxowirozą.
no to są jakieś niedobory. Z czego to się bierze? Trudno powiedzieć. Czy te karmy w dzisiejszych czasach są jakieś, nie wiem, mniej wartościowe, nie wiem, czy w procesie jakiegoś, nie wiem, suszenia tych ziaren, czy przez, nie wiem, jakiś tryb, nie wiem, że te gołębie nie latają w zimie. Co się stało, że przez ostatnie lata mamy do czynienia z tą chorobą, a wcześniej tego nie było? No nie wiem, sam pamiętam, jak mój dziadek gołębie hodował są na samej pszenicy i młode były zawsze ładne i nie było z tym problemu, a teraz daje się super mieszankę, a gołębie te niedobory dostają. Natomiast jeżeli coś takiego byśmy mieli, czyli tam gołębie nie chcą mieć karmy, tylko zabijają się za tymi MMK-ami, to podstawowym błędem i największym błędem jest to, że my sypiemy tych MMK bez opamiętania wtedy. Gołębie muszą mieć mieszanki mineralne na gołębniku, ale musimy obserwować, ile one tego jedzą. One zaczynają jeść to na umór, czyli przestają mieć karmę, tylko zaczynają mieć te mieszanki mineralne, to znaczy, że coś jest nie tak. I wtedy trzeba zacząć te mieszanki mineralne już im tam dawkować, bo jest takie błędne koło. Te gołębie zaczynają jeść te mieszanki mineralne, bo potrzebują tych minerałów. Tam jest najczęściej też sól. Chce im się pić, piją więcej wody, mają biegunkę. Więcej tych minerałów zaczynają tracić, no i potrzebują tych minerałów znowu jeszcze więcej. No i jest takie błędne koło, gdzie tylko jest mieszanka mineralna, picie i biegunka. No i jeszcze w tym momencie, jak te gołębie potrafią się najeść dużo tej mieszanki mineralnej, a jest to taka mieszanka, gdzie jest dużo soli, no to są jeszcze na przykład objawy nerwowe. Czyli stare gołębie potrafią na przykład dostać paraliżu nóg, podpierać się na skrzydłach, nawet potrafią się zataczać, do celi nie potrafią wylecieć. I to są właśnie objawy zatrucia tą mieszanką mineralną. Czyli to nie jest jakaś paramyxowiroza, czy jakaś, nie wiem, salmonelloza, tylko to jest objaw zatrucia mieszanką mineralną. To też trzeba pamiętać. Czyli jak gołębie jedzą dużo tej mieszanki mineralnej i zaczyna być tak, że któregoś porazi, nie potrafi chodzić, to znaczy, że właśnie zatruł się mieszanką mineralną. I najlepszym sposobem na to, jak coś takiego byśmy mieli, na przykład ja podaję bardzo dużo w trakcie lęgów, to jest zwykła maślanka biała. Zwykła biała maślanka, taką można kupić, nie wiem, w każdym sklepie spożywczym. To mi kiedyś doradził dr Andrzej Korolewski i to bardzo polecam, stosuję to od tamtego czasu. Litr maślanki, litr wody, czy tam litr maślanki, 2 litry wody, praktycznie codziennie te gołębie mogą pić. I co ciekawe, u gołębi właśnie maślanka nie ma jakiegoś efektu przeczyszczającego, tylko właśnie bardzo ładnie wiąże ten kołomocz. Zawiera właśnie kultury bakteryjne, jest takim naturalnym zakwaszaczem, bardzo dużo białka, wapnia. Także jeżeli chodzi o lęgi, to podstawa to jest mieszanka mineralna. I jeszcze takim sposobem też fajnym jest podawanie, jest taki preparat, takie są mleka dla dzieci, na przykład Bebico 2, albo na przykład ten Nampro, nie? Takie mleka dla dzieci. I ja to rozcieńczam mieszankę mineralną, którą podaję, pół na pół z tym mlekiem. Do mieszanki mineralnej dodajesz ten proszek. Tak, do mieszanki mineralnej dodaję proszek. I powiem szczerze, akurat doradził mi to hodowca Marcin Kobiela. On to zaczął tak, on to w sumie wymyślił. Nie wiem, czy to wymyślił to sam, czy też mu ktoś tam to podsunął, ale to akurat wiem od niego. I to jest świetny sposób. Po prostu miesza się mieszankę mineralną pół na pół z tym na przykład Bebikiem 2 i dzięki temu te gołębie, nawet pobierają, bo na przykład Bebiku można też dawać na karmę albo do wody. No ale tak, do wody damy, to nam się brudzi poidło. Damy na karmę, tam jest dość dużo też węglowodanów, czyli robi się taka ciapa, taka breja z tego. Te gołębie tego nie chcą mieć. A jak wymieszamy to na sucho z tą mieszanką mineralną, to tak, pobierają sobie same to mleko, gdzie tam mają białko, różne tam jest cały zestaw witamin do dzieci. To jest przebadane dla dzieci, więc tam musi być to co najlepsze. Dla dzieci minerały, jakiś jod, różne tam pierwiastki śladowe i tak dalej. A dodatkowo tak ograniczamy spożycie tej mieszanki mineralnej, bo jedzą sobie niby do pełna ile chcą, ale tak no 1/3, jedną Bebico. To jedzą pół szklanki de facto mieszanki mineralnej. I robię tak, że właśnie od czasu jak się zaraz jak się zaczynają pierwsze skorupki na gołębniku pojawiać, zaraz idzie do wody maślanka i to Bebico na pół z tą mieszanką mineralną. I nie stosuję żadnej, jak mówię, zwykły grit, pół na pół mieszanka mineralna z tym Bebikiem, żadne jakieś tam cudów. No i generalnie lęgi są ładne. No i nawet mówię, jeżeli, szczególnie jak na przykład, często jak ktoś dzwoni z Polski, że na przykład właśnie zaczyna opowiadać te problemy, że właśnie jak już przy lęgach, to już pierwsze pytanie, jak tam te memki jedzą te mieszanki mineralne, właśnie każę podawać to Bebico, maślankę. Prawie zawsze po 3 dniach jest telefon, że faktycznie to pomogło, uspokoiło się bez żadnego antybiotyku, bez żadnego jakiegoś tam specjalnego leczenia. Nie?
Dobrze, także tutaj koledze dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Myślę, że informacje z dzisiejszym filmiku są nadal aktualne i wielu hodowcom się przydają. Także proszę o komentarz, łapkę w górę, włączcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Mam nadzieję, że podobało Wam się przypomnienie wiadomości weterynaryjnych.